Chcecie zacząć grać w Lostarka, ale nie wiecie jak się za to zabrać? W tym filmie wam w tym pomogę. Po pierwsze, oczywiście musicie grę pobrać. Jak już ją pobraliście, no to odpalamy. One eternity later. Jak już odpalicie giereczkę, no to następna rzecz, którą musicie zrobić, wybrać serwer. My gramy osobiście na Elponie i na Gienach, są to jedne z większych serwerów w Europie, więc zapraszam serdecznie do nas. Mamy tam na tych serwerach gildie, możecie sobie do nich dołączyć. Gdy już wejdziecie sobie na serwer, no to teraz przed wami najważniejsze, czyli wybór waszej postaci. Klikacie sobie Create Character, wysyła was tutaj do tworzenia postaci. No i teraz tak, moim zdaniem powinniście wybrać postać, która po prostu najbardziej wam się podoba. Możecie tutaj sobie w Select Class wybrać jakąś postać, na przykład Berserker, czy też Mag, Assassin, obojętnie, co wam by się tutaj nie podobało, na przykład Soul Eater, i możecie sobie tutaj kliknąć Try It Out. Tutaj będziecie mogli sprawdzić, jak wam się tutaj podoba postać w samej grze. Niestety nie ma tutaj jakby stuprocentowego odwzorowania potem w grze. Wiadomo, w grze się to potem dość mocno różni, ale mniej więcej jakby aspekt, wygląd niektórych skilli możecie sobie tutaj sprawdzić, jak to wszystko wygląda, czy wam się podoba. Najlepiej, jeśli wejdziecie sobie czy to na mojego streama, czy to jakiegoś innego streama, zobaczycie jak wygląda aktualny gameplay danej postaci na endgame'owych rajdach, bądź też jakieś filmiki na YouTubie na pewno znajdziecie. Więc zastanówcie się nad tym wyborem, bo jest to ważny wybór, ponieważ Power Passa, Expressa będziecie mieć darmowego tylko jednego, także zastanówcie się nad tym wyborem postaci dobrze. Żeby dostać kolejnego Power Passa, będziecie musieli albo zapłacić, albo zrobić nowego Steama, więc zastanówcie się. Jest to najważniejszy wybór, tak naprawdę, zaczynając grać w Lostarka. Dobra, gdy już macie stworzoną swoją postać, klikacie sobie tutaj na postać, Power Pass, Event Power Pass, South Rimeria Pass Owned i Use Event Pass. Ja tego nie będę robił, bo mam tutaj już wcześniej przygotowaną postać. Dostajecie 1640 właśnie po Power Passie. No i teraz jedno pytanie, które często zadają nowi gracze, którzy przychodzą do gry. Czy nie lepiej zrobić sobie tutaj fabułkę ręcznie? No, jeśli lubicie robić fabułę i chcecie przez 30 kolejnych godzin klepać questy fabularne, jak najbardziej możecie to zrobić. Ja osobiście polecałbym użyć Power Passa i zacząć ten jakby early endgame od razu. Jeśli będziecie chcieli sobie zrobić fabułkę, zobaczyć jak to wszystko wygląda, przejść cały lore, zawsze możecie sobie stworzyć nową postać, po prostu, żeby sobie przejść tą fabułkę od początku. Także używacie Power Passa, dostajecie 640 i jakby zaczynacie waszą grę. Jeśli będziecie mieli pytania, czy ta klasa będzie dla was odpowiednia, bo nie jesteście pewni, czy jakaś klasa będzie podobna do jakiejś klasy w innej grze, na przykład czy wybrać Sorka, jeśli lubicie magów, czy Summonera, czy Arkanę, jakieś takie detale odnośnie postaci, dołączcie do naszego Discorda albo wbijajcie na mojego streama. Praktycznie streamy codziennie od 6 do 24, od 6 wieczorem, więc możecie pytać. Mamy tam masę ludzi grająca masą różnych postaci, więc znajdziecie wszelakiego specjalistów tak naprawdę do praktycznie każdej klasy. Gdy już użyjecie Power Passa, lądujecie tutaj w Kurzan tak naprawdę i zaczynacie grę. Pierwsza rzecz, od której możecie sobie od razu zacząć, no to jest tak naprawdę użycie ekspresu. Tutaj macie Express Challenge Express, taka różowa strzałka przy minimapie. Wybieracie swoją postać na 1640 i startujecie event. Jest tutaj, że możecie wybrać tylko raz postać, także ja wybieram tą. Wybieracie sobie styl, czyli po prostu klasówkę tak naprawdę, którą chcecie grać. W każdym momencie będziecie mogli sobie tutaj, teraz wybieram na przykład Emperora, możecie sobie tu wrócić, wybrać z powrotem Empressa i nałoży wam te wszystkie itemy ponownie, więc tym się nie musicie jakoś przejmować. Możecie sobie przetestować oba buildy całkowicie za darmo. No i tak naprawdę zaczynacie teraz Express. No i tutaj macie questy do wykonania i tutaj będziecie sobie powoli progresować to w waszym tempie solo. Jest to całkowicie przygoda solo. I teraz tak, pierwszy macie challenge level 1 Kazeros Echidna to jest i tutaj macie Enter
wchodzicie na dungeona, robicie dungeona. Na razie nie będziemy tego robić, omówmy resztę jakby tutaj eventu. Po pierwsze, macie tutaj questy. Na każdym poziomie będziecie mieć 3 questy do wykonania i dostajecie różne nagrody. Clear, jakby tutaj echidne właśnie, tu dostajecie pierwszą skrzynkę. Reach up 100 points Waymark Weekly Missions, przejdziemy do tego zaraz. I zdobądź 1660 item level. Wtedy odblokowuje wam się też dodatkowo kolejny jakby poziom tego ekspresu. Czyli musicie ogólnie zrobić tego dungeona, tutaj wejść, zrobić tak. Nie będę tutaj każdego rajdu po kolei omawiał, bo by ten film trwał ponad godzinę. Filmy, jeśli będziecie mieć w ogóle problem z pokonaniem tego bossa, znajdziecie bez problemu poradniczki na internecie. Nawet do Echidny na moim kanale znajdziecie taki poradnik. Ale przejdźmy do Waymarków Weekly Missions, bo tutaj Day One już spokojnie możecie sobie to zrobić. Te 2 poziomy, czyli level 1 na Echidnie będzie ważny, bo ważne rzeczy dostajecie, oraz na tym drugim poziomie też dostajecie książki do honingu, które też będą dla Was bardzo, bardzo ważne. Czyli tak, Waymark Mission, macie tutaj obok minimapy, wchodzicie sobie w Weekly Mission i ja tutaj sugerowałbym Wam 2 misje. Jakby potrzebujecie zrobić to 2 razy, raz na level 1 i potem drugi raz na level 2. Ja sugerowałbym Life Energy 8000 zużyć, ponieważ od razu będziecie mogli sprzedać te materiały, mieć troszkę więcej golda na honing, oraz jako drugi quest na drugim poziomie Elysian 5 razy. No i tutaj przejdźmy do systemu całego Elysiana i Paradise'u. O, przy okazji Wam się to bardzo przyda. Możemy wcisnąć Alt Q. I teraz tak, Paradise. Będziecie mieć tu oczywiście level 1 dostępny oraz level 1 dostępny. No i co Wy chcielibyście tutaj zrobić? Po pierwsze, zacząć od Crucible'a, a nie od Elysiana, który jest na tego questa. I chcielibyście zrobić jak najwięcej bossów tutaj. Jak najdalszy poziom osiągnąć. Po pierwsze, za każdy poziom dostajecie macy, a po drugie, co jest bardzo ważne i bardzo Wam się przyda, nawet przed pójściem na pierwszego rajda, na pierwszą echidnę, tutaj dostajecie orba. Możecie sobie wybrać orba na DPS-a bądź też supporta po zabiciu bossa na 3. poziomie. Jest to bardzo przydatne i ogólnie ten orb będzie Wam potrzebny. I teraz jak to działa? Po pokonaniu bossa na 1. poziomie będziecie mogli zrobić Elysiana poziomu 2. Na Elysianie im wyższy poziom, tym lepsze itemy do ulepszania Paradise'a dostajecie. Czyli im wyższy poziom, tym lepiej, po prostu. I teraz tak, jeśli będziecie mieć problem z jakimś bossem, wchodzicie sobie zrobić Elysiana, aby ulepszyć właśnie ten power i próbujecie znowu bossa. Jeśli Wam się znowu nie udało, znowu możecie wejść na Elysiana. Tutaj macie wejścia, jest 5 wejść tygodniowo bazowo. Na razie te 5 powinno Wam wystarczyć. Można pay to win troszeczkę zwiększyć, dodatkowy ticket. Można za golda też dodatkowy ticket, dodatkowe wejście tutaj zdobyć, ale nie będzie Wam to potrzebne. Ten 3. poziom bossa powinniście bez problemu zrobić. Teraz kolejna rzecz, gdy już jesteśmy przy Paradise'ie. Gdy zrobicie bossa, traficie tutaj do rankingu i nawet jeśli jesteście ostatni w rankingu, top 100%, jesteście w tym rankingu i dostaniecie kolejnego resetu nagrodę. I Wam to się bardzo przyda, ponieważ Paradise to jest naprawdę Paradise, jeśli chodzi o dostawanie dodatkowych maców. Dostaniecie 3 kluczyki minimum za zrobienie tego Paradise'a. Tutaj wchodzicie, robicie tego Paradise'a, na końcu macie nagrody do wyboru, wybieracie to, co Wam jest najbardziej potrzebne. Jeśli do końca nie wiecie, jakie nagrody wybierać, możecie oczywiście zapytać naszego community na Discordzie, na moim streamie. Raczej Honing Support, Gold, Special Honing, Fusion Materials, to są takie rzeczy, które na pewno Wam się przydadzą. Te 4 jakby wybory. Ok, omówiliśmy wstępnie Expressa, omówiliśmy system Paradise'a. Przejdźmy do kolejnej rzeczy, którą warto będzie zrobić pomiędzy, czy też po prostu jak będziecie mieć czas, czyli jest to tutaj przy minimapie znowu Arcesian Tour. Jest to bardzo przydatna rzecz, dostaniecie tutaj wiele rzeczy, które jakby robiąc fabułę byście osiągnęli, po prostu jakby dają nowym graczom szansę nadrobić te wszystkie rzeczy z przeszłości prostymi questami. Macie tutaj 4 poziomy jakby Arcesian Toura, no i tutaj macie guida, który Wam mówi dokładnie tak naprawdę, co macie zrobić. Możecie tutaj sobie view location
dokładnie gdzie macie to zrobić. Także bez problemu tego Archesian Toura warto sobie na początku gry po prostu przelecieć. To zajmuje od godziny do może 2 godzin maksymalnie, a daje wam sporo tutaj run, skill pointów oraz przydatnych rzeczy. Dobra, jak już jesteśmy przy skill pointach, to ważna kolejna rzecz, no to możecie sobie kliknąć Alt-D, tutaj wpisać skill point i teraz macie wyszukane wszystkie skill pointy, które możecie zdobyć w grze. No i warto sobie powolutku tutaj przeklikiwać, zobaczyć co trzeba zrobić, aby dany skill point zdobyć i powolutku te wszystkie skill pointy warto zdobyć. Tutaj mam świeży roster, więc wielu skill pointów nie mam, sam będę musiał je również zrobić. Kolejną rzeczą w tym samym miejscu są Enlightenment potiony, warto sobie je również tutaj zdobyć. Podnoszą nam nasz poziom postaci tutaj, jeśli chodzi o Enlightenment Pointsy. No i w takim razie możemy przejść do kolejnego systemu, czyli tutaj Enlightenment, Leap oraz Evolution. Enlightenment, jak już wcześniej wspomniałem, potiony podnoszą nam tutaj punkty, dzięki czemu po prostu możemy ich tutaj rozdać więcej, nasza postać staje się silniejsza. I kolejny sposób, jak możemy zdobyć punkty, no to na 1680 będziemy mogli mieć biżuterię ancientową i to doda nam kolejnych więcej punktów. Ale to dopiero na 1680. Tak samo jeśli chodzi o lipa, będzie 1680. Możemy wymienić naszą bransoletę na ancientową, dzięki czemu mamy więcej punktów. W Evolution troszeczkę inaczej, ponieważ musimy pokonać Aegira, żeby móc zmienić tutaj ekwipunek na ancientowy. No i teraz tak, jeśli chodzi o tego Aegira, od razu jak przy tym jesteśmy, no to Aegira będziecie pokonywać na 1660 i dostaniecie od razu troszeczkę materiałów. Jeszcze później będę wspominał, jak można zdobyć ich więcej. Oczywiście możecie poza eventowym Aegirem zrobić sobie normalnego również Aegira i zdobyć tych materiałów jeszcze więcej. I gdy już macie te materiały, zrobiliście tego bossa, no to prosta sprawa, możecie sobie tutaj do NPC-ta pobiec bezproblemowo i sobie ten gear zrobić. No i teraz kwestia jest taka, najpierw robicie armor i na końcu dopiero broń, ponieważ armor właśnie dodaje nam tych punkcików tutaj. Także armor najpierw, potem dopiero broń i spoko. Kolejnym od razu tutaj systemem, związanym z kolejnym rajdem, czyli Breszazą, jest karma system. I odblokujemy sobie tutaj karmę za golda oraz materiały z kolejnego rajdu, którym jest Breshaza, którego również jako trzeci rajd kolejny odblokowuje wam karmę i dzięki temu tutaj sobie unlockujecie karmę i wbijacie kolejne poziomy. Na początku raczej wbijałbym tylko i wyłącznie Destiny Stone'ami za darmo, czyli nie biorącymi golda. To są takie fioletowe, które bodajże tutaj dostajecie właśnie za zrobienie Waymarka levelu 3. Tak, to są te fioletowe, które dostajecie 50. Za darmo możecie podbijać karmę. Raczej nie podbijałbym za golda na początku, bo golda będzie wam po prostu brakować i na początku możecie sobie troszeczkę tą karmę po prostu odpuścić, żeby nadrobić item level. I tak samo macie tutaj Enlightenment. W przypadku Evolution po prostu unlockując karmę dostajecie damage. W przypadku Enlightenmenta dostajecie dodatkowe punkty, dlatego raczej na każdej klasie DPS-a najpierw robimy Enlightenment, jeśli chodzi o unlock karmy. Następnie lipa, a dopiero na końcu Evolution. I jakby to jest prosty system, odblokowujecie, przeklikujecie na wyższe poziomy. Kilka razy musicie to odblokować. No i tak naprawdę to jest tyle, jeśli chodzi o system karmy. Możemy przejść dalej. Przechodzimy dalej, a tak naprawdę musimy się troszeczkę cofnąć, bo żebyście mogli zrobić karmę, czy też set z Aegira, no to najpierw w ogóle potrzebujecie item level. Więc idziemy do Kowala. No i pierwsza sprawa to po prostu honing. Jeśli graliście już w Lost Arka, no to wiecie czym jest normalny honing. Po prostu robicie upgrade, zżera wam troszeczkę shardów, następnie honingujecie. Ulepki możecie, jeśli macie, to używać.
Polecam ogólnie używać niebieskich, jeśli macie ich za dużo, na ten ostatni poziom na przykład książek, który wbijacie, czy na 14, żeby tak jakby zburstować ten najtrudniejszy poziom. Ale to jest kwestia osobista, na pewno nie będziecie mieć ulepek tyle, żeby przeklikać wszystko z nimi. Książki natomiast polecam albo będziecie mieć z eventu, a jeśli wam nawet zabraknie, to tutaj możecie sobie tailoring tier 4 znaleźć, dokupić 415 golda tutaj za książkę, która wam zwiększy szanse na honing. Ona zwiększy szanse. Ja osobiście tutaj mam jakieś paczki, to pozwolę sobie po prostu może coś tam otworzyć. Jedną pokazowo. I proszę bardzo, możecie sobie tutaj zobaczyć, tutaj wam zwiększa szanse oraz Artisana. Jeśli dobijecie procent Artisana na fulla, to macie 100%, że item wam wejdzie, jeśli nie wiecie jak to działa. Także warto z książkami, ponieważ zaoszczędzicie sporo materiałów, których będzie wam brakować, więc warto honingować z książkami, które pamiętajcie dostaniecie z eventu, plus dodatkowo poza normalnym honingiem macie coś takiego jak special honing. Tutaj możecie sobie po prostu przeklikać, tak naprawdę za darmo spróbować podbić. No niestety nie wyszło. Zazwyczaj special honing no niestety nie wchodzi, jest w końcu za darmo. Oraz mamy coś takiego jak advanced honing. Tutaj aktywujemy to najpierw macami z echidny na pierwsze 10 leveli advanced honingu, następnie advanced materiałami z echidny na kolejne 10 do plus 20, a następnie od 20 do 30 macy podstawowe z Morduma, no i 30 do 40 macy Advance z Morduma. No i teraz tak, jak ogólnie powinniście dobijać item levele? No, żeby móc jakby przejść na tier 4,5, o którym wspomnę później, musicie dobić item na plus 20 oraz Advance Honing na plus 40, więc ogólnie do tego dążycie. I teraz tak, jeśli, a prawdopodobnie tak będzie, zabraknie wam materiałów, no to macie kilka sposobów, aby je zdobyć. Po pierwsze, daily, czyli jeśli się zatrzymacie, możecie sobie zrobić daily. Macie tutaj chaosa, możecie sobie wejść na dany level. Staracie się zrobić oczywiście najwyższego chaosa danego dnia, żeby jak najwięcej materiałów z niego wyciągnąć. Tak samo robicie sobie Guardiana, tutaj wszystko oczywiście mapka pod Alt-Q się otwiera. Guardiana też jak najwyższego. Kolejną rzeczą, i to tak naprawdę paroma rzeczami, skąd możecie to brać, jest Solo Shop. Tutaj macie opcję, żeby sobie powykupywać co tydzień materiały plus materiały z rajdów. Na razie Gold Shop raczej nie powinien was interesować, bo jest to on dla początkującego dość kosztowny. Tak więc idziecie tutaj, kupujecie sobie te materiały. Kolejną rzeczą jest Event Shop. No i tutaj macie event dla beginnerów, czyli Mokoko. Musicie zrobić raid z ludźmi, aby dostać te tokeny. Tutaj są expert tokeny, te tokeny dostają ludzie, którzy robią z wami jako z Mokoko. Jak wam pomagają, dostają te tokeny, żeby sobie kupować shopa. Kolejny event Twilight Exchange. Zarobienie po prostu daily dostajecie te tokeny akurat. Plus możecie sobie tutaj wykupywać te tokeny, żeby kupić drugą zakładkę. Ile jesteście w stanie, możecie sobie kupić. Kolejny event. 3 eventy tak naprawdę mamy tutaj aktywne obecnie. Jeśli oglądacie ten film troszeczkę później, może się to oczywiście różnić. Tutaj macie za Argosa, którego możecie sobie wejść, zrobić. Dostajecie wtedy tokeny, które możecie sobie zużyć na ten event. Kolejną rzeczą jest oczywiście zrobienie drużynowego rajdu. Gdy zaczynacie grę, no to na 1640, na ten item, który was po prostu gra wrzuca, możecie zrobić tylko w sumie z takich przydatniejszych rajdów echidne, bądź też behemota. Mało ludzi to robi, więc na szczęście zostały dodane solo tryby. Tylko nie dostaniecie wtedy tych Mokoko tokenów. Tak więc warto przyjść na przykład na mojego streama, zapytać się: ej Robson, zrobisz z nami echidne? I czasami organizujemy właśnie takie stare rajdy. Zazwyczaj jest to dopiero Mordum, bądź też Brel, niekoniecznie echidna, ale warto na czacie zapytać. Dobra, teraz tak, po dobiciu 1700 item levela możecie aktywować tutaj kolejny event. No i tutaj nie ma praktycznie nic skomplikowanego, po prostu aktywujecie to na postaci.
Tutaj macie na dole nagrody za wbijanie kolejnych item leveli. Możecie sobie odbierać. Plus tutaj macie 3 zakładki za robienie po prostu rajdu. Pierwszy, Forces of Destruction, to Amroch. Po prostu za clearowanie go, czyli przez 2 tygodnie, bo 4 gatey trzeba zrobić. On ma 2 gatey. Tak samo Final, czyli Kazeros. Tak samo tutaj za zrobienie 4 gate'ów dostaje się nagrody. Oraz Abyss Mission za zrobienie Serkę. No te dwa są już na 1710, pierwszy jest na 1700. Ale ważniejsza rzecz, po dobiciu 1700 odblokowuje Wam się ArcGrid. Klikając przecinek odpalacie ArcGrida. Na początku oczywiście nic nie będziecie mieli tutaj, potrzebujecie dropnąć kory. Potrzebujecie dropnąć kory, kory to są te duże. I teraz tak, po pierwsze są epickie, legendarne, relikowe oraz ancientowe, coraz lepsze. No i jakby tak, dropicie, używacie ich, będziecie mogli tutaj sobie wtedy je wybrać. Będziecie mogli sobie je wybrać, zależnie od tego, jakie będziecie potrzebować. Możecie sobie wejść na UWOWO, czy też Lost Ark Bible, lub też zapytać u nas na Discordzie, jakie kory będziecie potrzebować. I teraz tak, podział jest taki. 3 czerwone, 3 niebieskie. Niebieskie tak naprawdę podnoszą waszego bazowego depsa, bądź też wasze bazowe buffy. A czerwone potrafią całkowicie nawet zmienić wasz playstyle waszej postaci. I teraz tak, każdy rodzaj kora, czyli na przykład tutaj jest Order Mooncore, czyli tutaj mamy czerwony księżyc. Każdy rodzaj ma tak naprawdę 6 korów do wyboru. 3, jeśli chodzi o czerwone, 3 na jedną klasówkę, 3 na drugą klasówkę. Jeśli chodzi o niebieskie, no to mają różne po prostu efekty, nie są one klasowe. No i teraz zależnie jaki będziecie grać, taki chcecie dropnąć, bo to jest randomowy drop, bądź też u NPC-ta tutaj możecie sobie po prostu skraftować po wydropieniu wystarczającej ilości esencji. Esencje dostajecie za dropienie po prostu korów. Im lepsze, tym więcej esencji dostajecie. No i teraz tak, jak już wiecie, które kory potrzebujecie, zdobyliście te kory, wydropiliście bądź też nafarmiliście esencji, zakładacie te kory tutaj w to miejsce, ekwipujecie dany kor, zakładacie, no i dobra, fajnie, ale teraz potrzebujecie aktywować te punkty. Jak widzicie, tutaj są 17 punktów. Żeby aktywować te punkty, potrzebujecie wykutych astrogemów i potrzebujecie wykuć te astrogemy jak najlepiej. No i teraz jest kwestia taka. No, jest to RNG. Po prostu najlepiej zalecam Wam, tym bardziej jeśli dopiero zaczynacie, nie kuć za dużo tych astrogemów, bo jest to kosztowne. Skupić się mimo wszystko na początku na honingu przynajmniej do tego 1710, a może nawet 1730. Oczywiście Wasza postać nie może wyglądać jak totalna kupa, więc tutaj zależnie polecałbym 1700 mieć przynajmniej okolice 1800 powera, 1710 wychodzić na pewno ponad 2000, 2500 na 1710, a na 1730 przydałoby mi się mieć przynajmniej ponad 3-3,5 tysiąca CP. Jeśli tego nie macie, no to możecie już troszeczkę przystopować honing, a właśnie zająć się pobocznymi systemami jak karma, czy też właśnie ArcGrid, żeby to CP Wam podnieść jak najbardziej. Wracając do astrogemów, jak je kuć? No tak naprawdę staramy się wykuć po pierwsze czerwone oraz tutaj pomarańczowe czy też żółte opcje, ponieważ Willpower Efficiency sprawi, że będzie on kosztował mniej punktów ArcGridowych, aby go w ogóle włożyć. Macie tam ograniczone punkty. Na reliku macie 15, na Anciencie macie 17 punktów, więc jest to dość mocno ograniczone, a macie tylko 4 sloty w każdym korze. Więc staracie się jak najbardziej zredukować czerwone, plus żółte. Żółte daje Wam te punkty aktywacji do ArcGrida, więc też są Wam potrzebne, bo potrzebujecie ich 17. No, dobrze się tutaj trafiło, 3 punkty w Willpower Efficiency. Maksymalnie każdy ten punkt może mieć po 5. No tutaj niestety nie trafiliśmy. Staracie się, jeśli macie złe opcje, macie tutaj rolkę. No ja mam dość dobre opcje. Ten Chaos Point plus 3 byłoby świetne. I trafiliśmy! Nice! Szkoda, że na streamach tak nie siada.
Staramy się oczywiście tutaj wymaksować. O, nie mamy żadnych bonusów do ani czerwonego, ani żółtego, no to klikamy rolkę. Tutaj co prawda też nie mamy, ale za to mamy same w miarę dobre opcje, same plusy, więc sobie klikniemy. No i tutaj też znowu średnia opcja, minus czerwone, plus żółte, nie będziemy ryzykować, rolka. O, no i tutaj mamy plus żółte, plus czerwone, możemy spróbować, no niestety nie weszło. No i tutaj znowu mamy albo za golda, bądź też z eventu można sobie wykupywać dodatkowy trzeci roll, bądź też no ryzykujemy, ta plus 2 byłoby nie takie złe. No niestety nie siadło, ale widać relikowy wykuliśmy, nie jest to najgorsze. Klikamy znowu przecinek, możemy sobie te astrogemy stawiać w tym momencie. No i teraz tak, willpower, czyli koszt mamy tutaj u góry, 0 na 15, czyli wykorzystałem wszystkie 15 punktów, wsadzając te astrogemy, więcej nie mogę włożyć i mam 14 punktów, czyli tych żółtych jakby punktów dodatkowych, żeby aktywować w ogóle te bonusy z danego kora, które bardzo nas interesują, bo dają nam ogromny damage. I tak naprawdę to jest to. Staramy się każdy core wbić na 17. Jak najlepszym bonusem. Oczywiście tutaj te boczne bonusy to są często damage w bossy, bądź też attack power, co nam zwiększa dodatkowy damage. Min-maxując chcemy oczywiście mieć astrogemy 5, 5, 5, 5, ale jest to dość trudne do wykucia. Także staramy się czerwone, żółte, 17 punktów. Gdy już mamy 17 punktów, no to wtedy możemy się skupić na kolejnych astrogemach, aby min-maxować te poboczne bonusy, czyli demon, boss damage, żeby wymaksować sobie jak najwyżej. No i to by był tak naprawdę ArcGrid. Jeśli będziecie mieli pytania, to walcie w komentarzach. Tak naprawdę do ArcGrida można by nagrać cały osobny poradnik. Może to zrobię. Jeśli potrzebujecie takiego poradnika, dajcie znać na pewno w komentarzach. No i tak naprawdę to są wszystkie systemy, które obecnie są w grze. Kolejne systemy tak naprawdę, no to tutaj mamy po pierwsze serkę, która wam się odblokowuje. Gdy zrobicie serkę, będziecie mogli przejść na tier 4,5, dobijając item level 1730, będziecie mogli sobie wejść na tier 4,5, ale to już jest tak naprawdę endgame. No i oraz katedral, który dzięki farmieniu katedrala będziecie mogli sobie tutaj wymieniać te materiały na selekty korów ancjentowych, bądź też randomowe kory ancjentowe, które wam zdecydowanie będą potrzebne, a to się przekonacie na pewno w grze i to w pierwszych już tygodniach. Także to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Jeśli film wam się podobał, zostawcie też subskrypcję i oczywiście zapraszam na moje live'y praktycznie codziennie na Twitchu od godziny 18 do 24. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.